Witam serdecznie. Ja jestem Pawlo i zapraszam do przeglądu wiadomości z prasy, głównie niezależnej, ale też odniosę się do kilku tematów z mainstreamowych mediów. Zaczynamy! Przegląd wiadomości zaczynamy od informacji, która ukazała się we wtorek w polskiej prasie. Wołodymyr Zełenski weźmie jednak udział w szczycie NATO na Litwie, gdzie sojusz ma stworzyć nową komórkę Radę NATO-Ukraina, która będzie służyła jako brama do przyszłego członkostwa Kijowa w NATO. Czytamy w WSJ. Ukraina miałaby prawo do zwołania posiedzenia Rady i zwrócenia się o pomoc, która byłaby następnie udzielana przez poszczególne kraje członkowskie. USA byłby najważniejszym gwarantem porozumienia. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że takie kraje, chociażby jak Polska, mogłyby wysłać nie jako żołnierze NATO, tylko właśnie jako Polska żołnierzy na front za polską wschodnią granicą. I niestety nie jest to dobra wiadomość, ponieważ jak mówię na swoich kanałach od wielu miesięcy, uważam, i to nie tylko zresztą ja, że Polska jest wpychana przez Stany Zjednoczone do działań wojennych i to może być punkt zwrotny, który właśnie umożliwi takie działania. Przypominam, że jeszcze krążą informacje, że być może Rumunia i Słowacja też dołączy jako koalicja trzech państw, która wesprze Ukrainę swoimi wojskami. Następny artykuł pochodzi z rosyjskich mediów, ale powołują się one na pułkownika Douglasa McGregora. Dlaczego zaznaczam, że rosyjskie? Ponieważ trzeba zawsze brać poprawkę na to, że część informacji pojawiających się w przestrzeni internetowej jest wykorzystywana przez wszystkie strony tego konfliktu do własnych celów propagandowych. Aczkolwiek tutaj ta informacja wypowiedziana słowami właśnie pułkownika Douglasa McGregora jest bardzo wiarygodna. Jest to wiarygodny człowiek, który w zasadzie wie, co mówi i do tej pory ponad 90% rzeczy, o których mówił, sprawdzało się. Eksperci wojskowi Zachodu, NATO przygotowane do inwazji na Ukrainę i Rosję. Jeśli wcześniej amerykańscy eksperci tego nie wykluczali, teraz są prawie pewni, że USA i NATO mogą wysłać swoje wojska na terytorium Ukrainy, by ratować kijowski reżim. Analiza pułkownika Douglasa McGregora i innych ekspertów wojskowych wroga jest cytowana przez 19 Rusinfo. Według McGregora opracowywane są plany rozmieszczenia wojsk NATO na zachodniej Ukrainie. Pułkownik podkreślił, że po upadku Bachmutu według Rosjan Artiamowska przestali mówić o zwycięstwie Kijowa nawet w Białym Domu. Przypomniał jednocześnie, że jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na otwartą interwencję, będzie to miało katastrofalne skutki. Jego zdaniem najlepiej byłoby ogłosić Ukrainę państwem neutralnym, jak sugerowała Moskwa przed rozpoczęciem konfliktu, ale Zachód zignorował tą możliwość. No cóż, przypominam jeszcze raz, to jest fragment artykułu z prasy rosyjskiej, więc nie zapominajmy, aby brać poprawkę na to, że niektóre słowa czasami są, delikatnie mówiąc, wyrywane z kontekstu, aby wykorzystać je jako do swoich celów propagandowych. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, pułkownik Douglas McGregor jest dla wielu osób osobą bardzo wiarygodną. Szef tajnych służb Zełenskiego: tak, chcemy zabić Putina. Generał Wadym Skibicki jest jednym z najważniejszych oficerów wywiadu na Ukrainie. Jako drugi człowiek w służbie wywiadu wojskowego decyduje o wszystkich tajnych operacjach. W wywiadzie otwarcie ujawnia wybuchowe cele zamachów. Osoby dotknięte chorobą ukrywały się i rzadko pojawiały się publicznie. O kogo chodzi?
Otóż dowódca ten zezwala na tajne operacje na terytorium Rosji i mówi to otwarcie, co dla mnie jest kolejnym elementem eskalacji tego konfliktu. Jest prosty powód, dla którego Władimir Putin nie został do tej pory zabity przez HUR, mówi Skibicki. Ukrywa się. No cóż, oczywiście, że głowa państwa zawsze jest chroniona. Ja tutaj absolutnie nie chcę bronić tego człowieka. Uważam, powtórzę to cały czas, powtarzam, że wojna jest złem. Najczęściej niestety giną niewinni ludzie, no a politycy, cóż, są właśnie chronieni. Aczkolwiek tutaj, dlaczego ten fragment artykułu umieszczam z prasy niezależnej? Ponieważ to pokazuje ewidentnie, że Ukraina już nie kryje się z tym, że zezwala na zamachy i różnego rodzaju dywersje na terytorium Federacji Rosyjskiej. Do tej pory, przypominam, zawsze się odcinali, że to nie oni, że oni nie wiedzą. Teraz jest narracja, że to rosyjscy partyzanci, nazwijmy to, którzy chcą obalenia rządu Putina, robią te akcje. No a tutaj taki kwiatuszek, że właśnie przyznają się do tego, że są za te rzeczy odpowiedzialni. Kolejny temat dotyczy polskiego generała rezerwy, niejakiego pana Skrzypczaka. Artykuł z polskiej prasy. Łukaszenko reaguje na słowa polskiego generała. Jesteśmy gotowi, niech przyjdą. Aleksander Łukaszenko odniósł się do słów byłego wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Polski, generała Waldemara Skrzypczaka, który w wywiadzie dla Polsatu, komercyjna telewizja polska, dodam od siebie, powiedział, że na Białorusi dojdzie do powstania, na które Polska powinna się przygotować. Dyktator skomentował, że od dawna wie o takim scenariuszu, dodał, że zna ludzi zaangażowanych w planowanie rewolucji z imienia i nazwiska i że wie, gdzie się znajdują. No tutaj ten generał polski niestety dosyć niefortunnie się wypowiedział. Zostało to powiązane z szefem pułku Azow ukraińskiej armii, który poprosił wręcz, żeby Polacy pomogli w obaleniu reżimu Białorusi, co by oczywiście ułatwiło Ukrainie obronę. Moim zdaniem błędna retoryka. Uważam cały czas, że należy rozmawiać, nawet jeżeli to są dyktatorzy, to najpierw trzeba zawrzeć pokój, a potem można rozmawiać na tematy innych treści. Tak naprawdę w tej chwili wywoływanie jakiejkolwiek rewolucji w Białorusi, obalenie tego rządu spowoduje to, moim zdaniem, że Białoruś wpadnie już całkowicie w łapy czerwone, zakrwawione łapy Rosji i Białorusini będą mieli tak naprawdę jeszcze gorzej. Ale to jest tylko moje zdanie oczywiście. Zmieniając nieco treści informacji, rozsądne przepisy dotyczące pieniędzy szybko zyskują na popularności w wielu stanach USA. O co chodzi? W miarę jak rząd federalny USA i rezerwa federalna coraz bardziej zmierzają w otchłań niszczenia wartości dolara amerykańskiego, ciągłego przekraczania limitów zadłużenia, tworzenia baniek spekulacyjnych oraz interwencji i manipulacji na rynkach finansowych, w Stanach Zjednoczonych pojawia się przyspieszająca siła przeciwdziałająca, to jest przeciwieństwo tego szaleństwa rządu federalnego i rezerwy federalnej. O co chodzi? Otóż niektóre stany, już jeden stan, Teksas, uchwalił przepis o wprowadzeniu nowej waluty rozliczeniowej opartej na złocie i srebrze. Czyli każda wartość wyemitowana w pieniądzach będzie miała pokrycie w złocie lub w srebrze. Nie będzie możliwości manipulacji, nie będzie możliwości dodrukowywania pieniędzy. Przypominam, że USA jest państwem federalnym, w którym każdy ze stanów ma pewne prawa, również jeżeli chodzi o finanse. Nie chodzi o to, aby zastąpić dolara
amerykańskiego, którego znamy obecnie w obiegu, inną walutą, lecz aby równolegle ludzie mogli czuć się bezpieczni, jeżeli chodzi o swoje wartości pieniężne. Otóż w każdej chwili każdy człowiek posiadający tą nową walutę będzie mógł się zgłosić do banku i odebrać jej równowartość w złocie lub srebrze. No cóż, taka była początkowa idea dolara. Niewielu ludzi o tym wie. Bank centralny Fed amerykański po prostu emitował tyle dolarów, ile miał w swoich skarbcach złota. I tutaj ten pomysł wraca, aby właśnie równoległą walutę, za którą będzie można płacić m.in. Raty kredytów i tak dalej, była oparta na tych kruszcach. Polska. Polski rząd niestety wpadł na bardzo głupi pomysł, ale o co chodzi? Pomysł rządu rozwścieczył branżę transportową. Ogromne wątpliwości kierowców aut ciężarowych. Ministerstwo Infrastruktury Polski zapowiedziało nowe zmiany w przepisach, które najmocniej uderzą w branżę transportową. Na autostradach i drogach ekspresowych kierowcy ciężarówek mieliby zakaz wzajemnego wyprzedzania się. Zdaniem zawodowych kierowców pomysł rządu jest całkowicie nieprzemyślany. Jeśli wejdzie w życie w pierwotnej formie, doprowadzi do paraliżu na drogach. Jeśli zepsuje mi się samochód i będę jechał po autostradzie 40 km na godzinę, to kolejne tiry będą musiały jechać za mną. Korek na trasie będzie liczył kilometry, mówi jeden z kierowców w rozmowie z Onetem, polskim portalem internetowym. Teraz omówię nieco szerzej na koniec jeden artykuł z polskiej prasy, który w zasadzie został zmanipulowany wręcz, uważam, i pochodzi pierwotnie z niemieckiej prasy. Ale posłuchajcie sami. Burza po koncercie Rogera Watersa w Berlinie. Wcześniej obrażał Polaków i chwalił Putina. Obrażał Polaków według tego polskiego mainstreamowego portalu. No ale przeczytajmy cały ten artykuł. Olbrzymie emocje wzbudził koncert Rogera Watersa w Berlinie. Muzyk wystąpił przebrany w strój przypominający nazistowskiego oficera SS, a Annę Frank, żydowską dziewczynę, autorkę głośnego dziennika, która podczas II wojny światowej zmarła w obozie koncentracyjnym po ponad dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie, porównał do Shirin Abu Akleh, zastrzelonej w ubiegłym roku dziennikarki Al Jazeera. Publiczność została przywitana także specjalnym komunikatem, w którym muzyk usprawiedliwiał swoje kontrowersyjne wypowiedzi z ostatnich miesięcy. Dzień dobry wszystkim, oprócz Rogera Watersa, który spędził wieczór w Berlinie bezczecząc pamięć Anny Frank i 6 milionów Żydów zamordowanych w Holokauście. Tak koncert Watersa skomentowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Roger Waters miał wystąpić w Polsce w Tauron Arenie Kraków pod koniec kwietnia tego roku w ramach pożegnalnej trasy. Wydarzenie zostało ostatecznie odwołane. To jest pokaz rusofobii. Ludzie w Polsce są bardzo podatni na zachodnią propagandę, tłumaczył odwołany w naszym kraju koncert. No i właśnie, i to jest obrażanie Polaków według polskich mainstreamowych mediów. No, ja tutaj się nie zgodzę z aż tak drastyczną opinią, ale to jest tylko moje zdanie. Poglądy Watersa na temat wojny budzą ogromne kontrowersje ze względu na swój antyukraiński charakter i zgodność z narracją rosyjskiej propagandy. Muzyk uważa m.in., że prezydent USA Joe Biden jest zbrodniarzem wojennym, który podsyca wojnę w Ukrainie. Krytykował także działania NATO, które jego zdaniem prowokuje działania Rosji. No, podejrzewam, że wielu ludzi zgadza się z tą opinią. No, oczywiście pamiętamy, to też z amerykańskich mediów były przecieki, że jest narracja, wyciszanie
antyukraińskich działań, wypowiedzi. Być może moja ta wypowiedź tutaj też zostanie uznana, że jestem po prostu w Polsce, to się mówi brzydko, ruską onucą, czyli kawałkiem materiału, który żołnierze sobie owijają wokół stóp. Aczkolwiek przyglądałem się bardzo uważnie również wystąpieniu Rogera Watersa na forum ONZ, który ewidentnie wypowiada się propokojowo. Czyli wychodzi na to, że jeżeli ktoś nie jest prowojenny, to znaczy, że jest. No właśnie, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Jeżeli którykolwiek z materiałów zainteresował Was szczególnie, chcielibyście szerzej dostać informacje na ten temat, napisz to w komentarzu, zostaw to. Ja się przyjrzę temu, jeżeli któryś z tematów szczególnie Was zainteresuje. Oczywiście omówię go dużo szerzej. Dziękuję za to, że przybyliście. Zasubskrybuj mój kanał teraz, kliknij dzwoneczek, zaznacz wszystko tak, aby być na bieżąco. Będę tutaj w najbliższym czasie takiego rodzaju przekazy publikował. Także mam nadzieję, że zostaniecie z nami, zostaniecie z naszą społecznością, tak aby nie dać się ogłupiać tylko przez mainstreamowe media. Przy okazji zachęcam, jeżeli chcesz wesprzeć, to w tej chwili tutaj wyświetla się link PayPal. Za każde wsparcie, każdego centa, każdego grosza będę bardzo wdzięczny. A ja żegnam się z Wami. Życzę miłego czasu następnego i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, Wasz Pawła.